Aktualnie Mariusz pracuje z Ewą nad pierwszą zwrotką i chciałbym, żebyście zobaczyli, jak wygląda praca nad utworem, który produkuje Mariusz. Dzień dobry, witam w nowym odcinku. Dziś znajdujemy się w Music Loft Studio. Ewa Kryza, proszę Państwa. Witam Was bardzo gorąco. Mam na imię Ewa. Jestem w trakcie nagrywania kolejnego singla po dłuższej przerwie. Jesteśmy właśnie w studio, gdzie nagrywane są wokale. Czuję się bardzo dobrze, atmosfera jest na plus. Mam nadzieję, że tekst utworu do Was trafi. Jest to dla mnie zawsze bardzo istotne. Lubię przekazywać emocje i mam ogromną nadzieję, że i w tym utworze mi się to uda. Będzie to powrót trochę do lat 80. Mam nadzieję, że pozytywnie Was zaskoczę i spotkamy się na koncertach. I Mariusz Bezik-Bereziak. Cześć kochani, z tej strony Mariusz Bezik-Bereziak z zespołu Groovebusters. Jesteśmy razem z ekipą 2M Media Group u mnie w studio, w Piasecznie, studio Music Loft. I robimy najnowszy singiel dla Ewy Kryzy. I będzie się on nazywał Szanse. Jest on o szansach, ale więcej Wam nie zdradzę. Musicie to oglądać i śledzić kanały, bo będzie fajnie. Co za duet. Staram się to wszystko ogarnąć. Zrobimy sobie making of z planu tego, co Ty robisz tutaj sobie z Mariuszem. Jeszcze raz ostatnio się przedstawię tylko. Jak ten efekt trójeczka? Super. Tylko, że ma też swoje wady, typu takie, Grzeje że... się? Wiesz co? Nie, na początku się grzał, teraz się nie grzeje, ale ja do tego używam Atomosa, żeby nagrywać w rawach, nie? Żeby wyciągnąć jakieś przepały, bądź miejsca, które są zaciemnione. I tam jest problem tego typu, że nie mogę nagrywać w takim zwolnieniu jak na kamerze FX, bo na FX-ie mogę robić 100 klatek, a w Atomosie mogę robić 50 najwięcej. Więc jak wiesz, chcesz super zwolnienie, to muszę bez Atomosa, nie? Włączymy sobie kamerę. Sprawdzimy światło. I zrobimy pierwsze ujęcia. Raz, dwa, trzy. Wiesz co, Ewa, zrobimy tak, że ja puszczę Ci całość, muzykę i sobie, wiesz co, pośpiewasz. Tak się rozśpiewamy. Rozśpiewasz sobie, powiesz mi, czy coś chcesz głośniej, coś ciszej, a ja sobie ustawię poziom Twojego głosu i mikrofonu, dobra? Okay. No dobra, to już Ci to wrzucam. Porzuciłam do klubu i zrobię remix, nie? I jeszcze pogadam tam ze znajomymi, może jak ktoś taki by jeszcze, wiesz, zrobił remix, to jest rozpoznawalny z DJ-ów, no nie? Tak, żeby to w klubach latało. Im więcej tego będzie, wiesz, w sieci, tym będzie lepiej, nie? Żeby czymś zaskoczyć, żeby było po prostu całkowicie inna strona piosenki, nie? Dlatego powiedziałem, że ballada, żeby było co innego, nie? Że nagle albo wersję akustyczną zrobić, nie? Też. Ktoś zagrał. To też nie ma Zawsze jakaś różnica, zawsze jakiś dodatek będzie do tego utworu, nie? Mogę z tego zrobić akustyczną wersję, nie? No, tylko trzeba byłoby muzyków ogarnąć, żeby to... Nie, zagrać, sam to nie? zrobię. Tak? Dobra, to chwilę sobie odsapnę może. Jak tak w kółko się śpiewa, to aż można się tak zakręcić. No już czuję, że jestem rozśpiewana, tak powiedzmy na 50%. Jest stresik? Nie, luz. Wbrew pozorom to był trudny moment do nagrania, jak No. ją nagrywaliśmy. No właśnie, ja się też tego obawiałam. No, Jak bo- słuchałam pierwszy, Bo co tu mówię, kurczę, to trzeba będzie cały trudne czas pewnie. trzymać dźwięk, musi być No, też moc tak. i jeszcze rytmicznie to, żeby było No, da, 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 dokładnie. da, da. To już jest, Bo no, to, wiesz, trzeba to się później skupić można- mega. Słuchajcie, będę mówić cicho, bo aktualnie trwają nagrania pierwszej zwrotki
Ewy i Mariusza w studio. Mariusz jest producentem muzycznym, realizatorem dźwięku od ponad 20 lat. Wiecie, jaka historia jest za nim? A pewnie jeszcze lepsza historia jest przed nim. Bo to jest człowiek, który karierę, no już w zasadzie jakąś ma, wszedł, można powiedzieć, że na jakiś szczyt. Cały czas też do niego dąży, jak każdy artysta, jak każdy twórca, ale ma już tę swobodę, że robi dużo rzeczy dla siebie zgodnie ze swoim sercem i produkuje to, co mu się podoba. A to jest w zasadzie najważniejsze w byciu twórcą i artystą. Nie robić niczego pod publikę, tylko robić to, co się chce. Wtedy wychodzi to prosto z serca. Kawka już była, zapraszam Was do środka. Dobra, to mamy ten chórek. I teraz tą kolejną część dogramy. Śpiewam sobie. Rozkręcam się. I tak się zastanawiam, co by lepiej pasowało. Czy to że wtrącić, czy lepiej, nie? Dobra, to co? Lecimy dalej. Teraz te dwa mniejsze kawałki, nie? No to dawaj. Wbrew pozorom to był trudny moment do nagrania, jak z nią nagrywaliśmy. No właśnie, ja się też tego obawiałam. No Jak bo, słuchałam pierwszy bo tu ciągnik, czy trzeba trochę- cały czas trzymać dźwięk, musi być też moc tak. i jeszcze rytmicznie to, żeby było ta da 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 da. Słuchaj, jak masz coś w głowie, co chcesz nagrać, to ja ci to puszczę i to nagraj i wtedy zobaczymy. A ja mogę, wiesz, w tamto miejsce coś... Tak naprawdę ja mam tyle twoich wokali, że ja na przykład mogę sobie twój wokal wrzucić na klawiaturę, rozbić go i grać nim jak samplem. To też jest fajny patent, nowoczesny. I to też będzie fajnie brzmiało. No właśnie, więc tego, co już jest nagrane, czasami też można. No tak, no bo ja na przykład to, co to demo, co dostałaś, no to tam przecież pociąłem ten wokal, który już był i wiesz, go tak poprzestawiłem, więc ja mogę twoim wokalem jeszcze inaczej sobie to pozaaranżować i na przykład w tym bridge'u zrobić patent hip-hopowy, że ci nałożę autotuna fajnego, który będzie miał dużo delayu i dużo efektu i to będzie no tak bardzo nowocześnie brzmiało, nie? No będziemy robili wersji tyle, aż wszyscy nie stwierdzimy, o zajebiście to jest to i tego się trzymamy, no nie? To nie jest tak, że wiesz, ja skończę i koniec, no nie? I, wiesz, ja tu jeszcze w tej aranżacji też będę chciał dodać jakąś taką delikatną gitarkę, żeby tam sobie gdzieś była, no trochę jeszcze, wiesz, nad tym popracuję, no nie? Ale też tak, żeby nie przedobrzyć, no nie? Bo ja już wiele razy przedobrzyłem utwór, więc jak już będziecie słyszeli, że w złą stronę kroczę, to mówcie stop, nie? Jak zrobimy już jakąś taką wersję, która się wszystkim będzie podobała, a ty będziesz czuła, że jeszcze w domu sobie coś wymyśliłaś, to wiesz co, zawsze możesz dojechać i sobie to dograć, no nie? Jak już ja będę miał zrobione, wyczyszczone wszystko, to jak ty do mnie dograsz, to ja już na następny dzień zrobię z tym twoim pomysłem gotowy utwór, więc to dla mnie też nie jest problem, nie? To już wiesz, od ciebie zależy. I ważny też jest ten początek, żebym tak pewnie właśnie go to śpiewała, ale to jak tam któraś wersja tak chyba wyszła, nie? Że już było tak do... Tak, mamy tych wersji, pani kochana. Chyba, że teraz bym sobie przyszła i tak bym sobie odsłuchała. No to chodź. Dokładnie, tak będzie chyba najlepiej. Ja ci wiesz, wszystko naraz puszczam, no nie? Tak, Tak, żebyś tak. miała, wiedziała mniej więcej o co biega. Twój refren można wsadzić tylko jedną główną linię, No.
wziąć ją, zrobić na autotune, tak jak są hip-hopowe wokale i zrobić ją, że z katofa, czyli z filtru wyjeżdża, no nie? On się wyłania i dopiero na samym końcu wchodzi, wtedy jest cięcie muzyki, sam delay zostaje i na pierdzielnięciu wchodzi taki już prawdziwy refren. No. Bo mówiłem, No, ja bym że właśnie też za tym takie była. budowanie napięcia. No to, tak, właśnie budowanie napięcia, ja to lubię właśnie No to tak tu zrobimy, że wiesz, że będzie... No to, Myślę, że ta rozmowa wyjaśnia całe bo to 20 właśnie- lat pracy jak ja to Mariusza. zrobię, to dopiero będzie Ja tu nic nie muszę wiedział, mówić. więc On ja nie wiem, i czy jego sens- praca mówi samo za siebie. Tak jest. Notabene numer powstał chyba w 2020 roku, czyli chyba z początkiem pandemii i czekał na kogoś odpowiedniego, kto go tak dobrze zaśpiewa jak Ewa, a jej się udało, to naprawdę super, jestem mega zadowolony, choć to dopiero surówka, a efekty będą wow. Już wkrótce będzie premiera tego utworu. Nie zapomnijcie obejrzeć. Bądźcie czujni.